Cześć, w dzisiejszym odcinku zapraszam na wyspę Krk, czyli najchętniej odwiedzaną przez Polaków chorwacką wyspę. Jesteśmy w Konowie Zeus nad samą plażą. W ogóle tutaj restauracje jest ich mnóstwo nad samą plażą. Zamówiliśmy znowu klasycznie, czyli oradę, klasycznie z blitwą z ziemniaczkami. Do tego kruch, czyli chlebek do umoczenia sobie w oliwie i mamy o wspaniale poetycko brzmiącej nazwie piwko Orzmisko. Restauracja zgarnęła opinię jedną z lepszych, także sprawdzamy. Frytki są strasznie słone. Blitwa jest też okropnie słona. No dobra, należy się małe sprostowanie. Ryba naprawdę była dobra, była świeżutka, to po prostu te dodatki były przesolone. Tak jak frytki można zamówić sobie, poprosić niesolone, tak no niestety dla blitwy z ziemniaczkami nie ma żadnego argumentu obronnego. Pierwsze przemyślenia po odwiedzeniu najchętniej odwiedzanej miejscowości na Krku są takie. No niewątpliwie robi wrażenie ogromne natura. No jest tutaj pięknie, ta zatoka jest po prostu cudowna, zniewalająca. Jest tutaj tłoczno. Zaczyna się drugi tydzień września, czyli jest już po sezonie. Ludzi jest dużo, więc w sezonie wysokim, no myślę, że jest tutaj zatrzęsienie, są po prostu tłumy. Plaża jest ogromna, jest kamienista, ale jest wypełniona po brzegi ludźmi. A tak to co? No jest mnóstwo knajpek, restauracji, są lody, gofry, bibeloty, stoiska, straganiki. Brakuje tylko automatów z maskotkami, tak jak u nas. Mieliśmy tutaj przyjechać w ogóle na początku, ale wyprzedały nam się noclegi, które nas interesowały, więc wybraliśmy w końcu Niwicze. Jak tutaj zjeżdżaliśmy w ogóle w tą dolinę i zobaczyliśmy ten widok, to mówimy, o Jezu, ale szkoda, że jednak tutaj nie wybraliśmy noclegu, ale jednak myślę, że byśmy żałowali pod względem właśnie ilości ludzi. Druga część wyspy jest zdecydowanie mniej oblegana. No a tutaj wszyscy jadą, bo tutaj jest po prostu pięknie. No. Wyspa Krk to druga po Cresie największa wyspa chorwacka. Jej wielkość to ponad 400 km², natomiast linia brzegowa to ponad 200 km, także jest co wybierać w kontekście plażowania. Wyspa jest wyjątkowa pod tym względem, że większość chorwackich wysp ma taki podłużny kształt, natomiast ta jest bardziej koncentryczna i bardziej zróżnicowana tak geomorfologicznie.
Wschodnia część wyspy jest bardziej taka surowa, są klify, jest mało roślinności, jest taki charakter bardziej pustynno-księżycowy. Z kolei ta druga jest już bardziej łagodna, jest tam więcej roślinności. W ogóle mnie tutaj zaskoczyło, że na wybrzeżu rośnie mnóstwo dębów i w ogóle liściastych drzew, gdzie na przykład w Istria mi się kojarzy, że tam raczej rosną takie iglaste drzewa. Jest sporo plaż też, które są dostępne tylko od strony morza i nie można do nich dojechać samochodem. Północna część wyspy jest bardziej płaska i im dalej na południe robi się bardziej górzyście. Wzdłuż wyspy przebiegają dwa pasma górskie ze szczytami około 500 metrów, gdzie na południu mamy tę perełkę, do której tak wszyscy chętnie przyjeżdżają. Mianowicie jest Dolina Baszczańska, czyli mamy dwa pasma górskie i w środku mamy wspaniałą dolinę, na końcu zakończoną właśnie miastem Baszka z wspaniałą zatoką. I co ciekawe, tam właśnie odkryto sławną tablicę baszczańską prawie 1000 lat temu, która ma prawie 1000 lat i jest to przykład najstarszy, taki obszerny zapis w Głagolicy, czyli najstarszym alfabecie słowiańskim i mówi ona o przekazaniu ziem w pobliskiej wsi na rzecz klasztoru przez króla Chorwacji Dymitra Dzwonimira dla kościoła świętej Łucji. Obecnie jej kopię podziwiać można we wsi Jurandwor, w tym właśnie kościele. W ramach dzisiejszego obiadu spróbujemy sobie przetestować lokal Bistro Vinea, który według opinii uchodzi za lepszy pod kątem takim, że stołują się tutaj lokalsi, co jest dobrym znakiem. Jest troszeczkę odsunięty od mariny, ale niewiele, bo widać stąd morze i tak. Przez co ceny są troszeczkę niższe. No i podobno jakość dań jest na wysokim poziomie. Zamówiliśmy klasyczki, czyli blitwa ziemniakami, dorada pieczona, czyli tutaj orada, no i fryty. Klasiko. Ryba 17 euro, dodatki po piątaku, plus minus. Gliwice to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodnim wybrzeżu wyspy Krk. Z łatwością znajdziecie tutaj apartamenty dla siebie, ponieważ są zarówno takie blisko centrum i atrakcji, jak i takie w spokojnej okolicy z dala od zgiełku. Wzdłuż wybrzeża ciągnie się długa promenada, z której prowadzą zejścia na liczne plaże. W większości miejsc na wyspie i w ogóle w Chorwacji są to plaże kamieniste. Gliwice powstały już w starożytności i przez lata była to zwyczajna osada rybacka. Natomiast dzisiaj jest to typowo turystyczna miejscowość. W 1980 roku powstał most krcki, który łączy wyspę ze stałym lądem, co przyczyniło się do rozwoju wyspy. I tu też jest bardzo ciekawa rzecz. Tak jak większość chorwackich wysp się wyludnia, tak Krk się zaludnia. I odkąd jest most, lotnisko na Krku przejęło większość transferów i jest w zasadzie portem lotniczym Rijeki. Jak o Rijece mowa, to jeszcze tutaj taka ciekawostka. Na wyspie mamy dwa jeziora, które zaopatrywały w wodę pitną mieszkańców, ale jest coraz bardziej sucho to raz, a dwa te jeziora i ich jakość wody jest umiarkowanie średnia, więc wyspa została podłączona do
wodociągu z Rijeki, którą pięknie widać właśnie z wyspy. Dzisiaj wybraliśmy się do Rijeki, ponieważ z naszej miejscówki w Niwicy na Krku to jest w zasadzie niecałe 40 minut, albo no mocne pół godzinki. I robimy szybkie drugie śniadanko i pokażę Wam dzisiaj targ. Wczoraj był już burek z serem i szpinakiem, więc dzisiaj przyszła pora na ogórka z mięsem. Rijeka to trzecie co do wielkości miasto w Chorwacji. Jest to też strategiczny port morski, który swego czasu bardzo mocno konkurował z tym nieopodal w Trieście, szczególnie za czasów Austro-Węgier, kiedy Węgrom przypadała część właśnie tutaj, a Austrii ten w Trieście. Centrum miasta skupia się wzdłuż deptaka Korco. W okolicy znajdują się sklepy, kawiarnie i budynki z czasów austro-węgierskich. W 1919 roku miasto zostało zajęte przez włoskiego poetę i nacjonalistę Gabriela D'Annunzio, który ogłosił tu samozwańcze państwo. Jednym z charakterystycznych miejsc Rijeki to targ miejski, który funkcjonuje tu nieprzerwanie od końca XIX wieku. Konoba Rybarnica Wolosko to miejsce, które wspominamy z wyjątkową tęsknotą, więc będąc w okolicy Riviery Opatyjskiej, postanowiliśmy wrócić tutaj na obiad. Więc zamówiliśmy coś już wcześniej sprawdzonego, mianowicie brudet, czyli to jest zupa rybna, taki gulasz w zasadzie. Są tu różne rodzaje rybki i owoce morza. Tutaj mamy kawałek kalmarka. Fantastyczne. Fajnie sobie do tego wziąć chlebek. Do tego zamówiliśmy... Tu masz sobie chlebek. Do tego mamy blitwę z ziemniaczkami. Czyli klasyk. Tutaj wszędzie jest po prostu blitwa z ziemniaczkami. Czyli ziemniaki z takimi liśćmi, które przypominają szpinak. Muszę by dosolić. No i tutaj mamy szkampi na buzaru, ale nie tylko szkampi, nie tylko langustynki, bo mamy tutaj też małże. No i to jest po prostu ten smak, za którym ja tęskniłem okrutnie. Gorące. No i teraz tak, otwieranie. Trzeba ścisnąć głowę, przekręcić. Kurde, jakie gorące. Czyli trzeba ścisnąć głowę, przekręcić ją, urwać, ale gorące. Może za chwilę. Więc trzeba ścisnąć tutaj i przekręcić głowę w bok, pozbyć się jej, głowy się nie je, jest nam niepotrzebna. Te tutaj kończyny absolutnie też nie, więc je sobie tutaj pourywamy. I teraz tak, mamy tutaj pancerzyk trzeba ścisnąć, on powinien delikatnie nam chrupnąć i go rozbieramy na boki. I dostajemy się do cudownego, delikatnego mięska w środku. Absolutna poezja. Delikatne, aż słodziutkie. Cudo. Przy okazji nadmienię, że odcinek poświęcony Rivierze Opatyjskiej w całości jest u mnie na kanale, także zachęcam później do również zapoznania się. Opatija to eleganckie miasto położone u podnóża masywu Uczka, z której rozpościera się obłędny wręcz widok na Zatokę Kwarneru. Uznawana jest za jeden z najstarszych kurortów w tej części Europy. Rozwój miasteczka rozpoczął się w drugiej połowie XIX wieku, w czasach monarchii austro-węgierskiej i stała się popularnym uzdrowiskiem dla arystokracji i elit z Wiednia. Z tego okresu pochodzi większość reprezentacyjnej zabudowy, czyli wille, hotele i pensjonaty. Najbardziej charakterystycznym elementem miasta jest zdecydowanie promenada, czyli lungomare, ciągnąca się na długości około 12 km wzdłuż wybrzeża. Opatija do dziś zachowała uzdrowiskowy, spokojny charakter, przez co jest to miejsce absolutnie, moim zdaniem, wyjątkowe.
Dzisiaj wybieramy się w głąb wyspy i jedziemy zwiedzić miasteczko Punat. Jedziemy sobie drogą numer 102, która ciągnie się przez sam środeczek wyspy, aż od mostu do samej Baszki. I będziemy mieli tam 3 ciekawe rzeczy do zobaczenia. Pierwsza, tuż przed wjazdem do miasteczka, będzie kościółek świętego Donata, datowany na XII wiek, który po raz pierwszy w piśmiennictwie pojawia się około wieku XVI, już prawdopodobnie wtedy był w ruinie. Został on w 1914 odrestaurowany, po czym po II wojnie światowej w pobliskiej restauracji wybuchła bomba i kościółek się uszkodził ponownie i odrestaurowano go znowu. Co ciekawe, w tej restauracji, w tym miejscu po restauracji jest kolejna restauracja i ma się całkiem dobrze. Drugie miejsce to wysepka Koszliun z klasztorem franciszkanów i ogólnie w Punacie jest jedna z największych marin i jednocześnie jest też stocznia remontowa i jest to taki parking dla jachtów. Ona jest ogromna, jachty tam zimują. No ja wam powiem, że ta marina tutaj wygląda naprawdę elegancko. Jest bardzo ładna promenada w ogóle. Myślałem, że to będzie takie miasteczko bardziej, no nie wiem, nastawione, że po prostu parking dla łódek i tyle, a tak naprawdę jest całkiem bardzo tutaj przyjemnie. Robimy sobie śniadanko w terenie, burek z lokalnej piekarni. Na obiad zatrzymaliśmy się w Konopie La Dici i sprawdzimy, czy jest godna polecenia. Zamówiliśmy frito misto i blitwę z ziemniaczkami klasycznie, która zaraz powinna do nas przyjechać, i zupę rybną. A w kieliszku mamy wino z Tąd. Warto o tym wspomnieć, ponieważ to jest wino, które nazywa się Szlachtina i jest właśnie typowe tutaj na Kyrku. Jest wyrabiane w Rybniku po wschodniej stronie wyspy. I mamy tutaj miks różnych rybek i owoców morza. Winka naprawdę warto spróbować, bo jest wyjątkowe. Natomiast same rybki, czy jest godna polecenia? Kierowaliśmy się opiniami Google'a, które były całkiem pozytywne. Niemniej jednak muszę przyznać, że zapadł werdykt i nie polecamy tego miejsca. Koszliun to niewielka zalesiona wyspa położona w zatoce Puntarska Draga. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z czasów rzymskich. Początkowo istniało tu opactwo benedyktów. W 1447 roku wyspa została przekazana franciszkanom od frankopanów, czyli lokalnej szlachty. Na wyspie znajduje się klasztor i kościół z końca XV wieku. Wnętrza kryją zbiory etnograficzne, dzieła sztuki sakralnej oraz bibliotekę liczącą około 15 000 woluminów, w tym bardzo rzadkie i historyczne druki. Po drugiej stronie Punatu, w zasadzie od strony Kyrku, jest ogromny las, Prniba Forest. I są tutaj takie dzikie plaże, znaczy dzikie o tyle o ile, bo i tak tutaj jest sporo samochodów. Można tutaj wjechać, droga jest szutrowa, jedzie się powolutku, jest umiarkowanie wymagająca. Auta z niskim zawieszeniem raczej niemile widziane. Jest to też w ogóle szlak rowerowy, jeżeli się nie mylę, bo były jakieś oznaczenia, ale też tutaj są rozsiane gaje oliwne, więc wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jest dużo takich murków kamiennych, które kojarzą się z naszą ostatnią wyprawą do Irlandii na wyspy Aran.
Jeżeli dotarliście aż do tego momentu, jest mi niezwykle miło i w związku z tym chciałbym zaproponować Wam obejrzenie także innych filmów na moim kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do napisania komentarza, na pewno odpowiem. Natomiast w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.